I im większa standaryzacja, tym utrzymanie systemu jest tańsze. Nie znam firmy, która nie dąży do standaryzacji. Excele są super, przyjmie wszystko, tak? I szukamy nagle na szybko wdrożenia nowego ERP. Wojtek Świdurski, firma HQS, współzałożyciel, 14 lat doświadczenia w branży. Cześć. Cześć. I słuchaj, dzisiaj porozmawiamy sobie o systemach ERP, ale w takim kontekście, czy rozproszony system, czy jeden system jest tak naprawdę od wszystkiego w firmie. No i to będzie moje pierwsze pytanie. Czy faktycznie jeden system w firmie może być od wszystkiego, od wszystkich procesów? To zależy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi tak i nie. No zazwyczaj tam, gdzie wchodzimy, czy klient decyduje się na zmianę, można tak nazwać, że to są zazwyczaj nasi klienci, posiadają wiele systemów. Najczęstszym systemem jest to Excel w kilku wersjach i każdy ma swoją wersję tego samego oprogramowania, które służy, nie wiem, na przykład do zarządzania, niech będzie planem produkcji. U każdego on działa troszkę inaczej. I teraz najczęstszym prowodyrem zmiany jest chęć zamiany tego Excela na system, żeby każdy miał jedne dane, planista i jakaś część zarządcza, dział zakupów, żeby to wszystko zamienić. Czy księgowość również, żeby na bieżąco widziała, jakie jest rozliczenie produkcji, jaka jest wartość produkcji w toku. No i do tego potrzebujemy mieć jeden system. I idea jest piękna. Jak zawsze. Tak. I zazwyczaj do tego dążymy, żeby wszystko scalić do jednego, no bo te dane jednak są wtedy spójne i są te same informacje dostarczasz do wszystkich działów w przedsiębiorstwie. Natomiast są sytuacje, gdzie to rozproszenie mimo wszystko jakieś ma zalety i klienci się również na to decydują. Jest to też często w dużych organizacjach, nie rozproszonych, nie chciałem już używać drugi raz tego samego słowa, bez sensu, kiedy na przykład jest to, już byliśmy przy firmach produkcyjnych, to już przy nich się zatrzymam, nie będę przeskakiwał gdzie indziej. Kiedy dział finansów i księgowości ma swój moduł osobny, niezależny od systemu produkcyjnego, zakupów, sprzedaży, analityki. I często też widzimy mimo wszystko taką decyzję. Zazwyczaj jest to determinowane tym, że klienci na to decydują. Zazwyczaj zauważyliśmy taki punkt, że najpierw wszystko scalamy do jednego, a potem widzimy, jednak chcielibyśmy jakąś część mimo wszystko wydzielić tego systemu, żeby jednak była rozproszona. Dzieje się to ze względu najczęściej na obniżenie kosztów obsługi systemu. Przepisy się często zmieniają i często wymaga to aktualizacji systemu finansowo-księgowego, nowych deklaracji, nowych, struktur, plików, które są wysyłane. A to wymaga podniesienia całego systemu i zatrzymania często produkcji, logistyki, jakichś zmian. To powinno być wykonywane tylko wtedy, kiedy rzeczywiście przynosi to jakieś dodatkowe efekty. Tak? Jest to mimo wszystko też droższe, no bo klient musi podnieść cały system, a nie tylko część finansowo-księgową, ale wtedy ma wszystko w jednym module, tak, nie ma tej synchronizacji pomiędzy częścią logistyczno-produkcyjną a księgową i jest to super. Natomiast z punktu widzenia kosztów czasami i wielkości systemu, jest to jakimś tam problemem, że to przygotowanie do podniesienia wersji czy do zmian jest dosyć duże. Wiąże się z dużo większymi testami, czasami z jakimiś mogą powstać jakieś, nieoczekiwane błędy, albo zmiany w funkcjonalnościach, których nie chcieliśmy i teraz musimy z nich korzystać, bo standard w oprogramowaniu jest taki, a nie inny. I często się klienci gdzieś zaczynają zastanawiać nad tym, czy to na pewno był w każdym miejscu dobry punkt. I ja też nie odpowiem na to pytanie, czy warto, czy nie warto, bo to zależy. Zazwyczaj staramy się i naszym celem jest scalić wszystko w jedno miejsce, tak? I żeby te dane były mimo wszystko spójne, natomiast jest to decyzja klienta, bo rozproszenie mimo wszystko w systemie finansowo-księgowym powoduje to, że te dane muszą się jakoś synchronizować, muszą być zgodne, musisz poczekać na te informacje, księgowość też
pracując na jednym systemie, no ma taką większą poczucie kontroli, że te dane, które są w części produkcyjnej, handlowej są spójne z tym, co mają finansowo-księgowe i w tym momencie no, musisz to jakieś mieć narzędzia, które ci umożliwiają kontrolę. Jest to wszystko też tak najbardziej do zrobienia i z tego się korzysta, ale no to już trzeba wybrać. Na pewno nie warto trzymać osobnego systemu do produkcji. Z takiego wychodzimy do świadczenia, do magazynu, do logistyki, paczek. Ale pewnie często trafiacie na firmy, które właśnie tak dalej działają, nie? Tak, ale wiesz, z czego to czasami wynika? Wynika to z szybkiej zmiany w organizacji, tak mi się wydaje, i z tego, że nawet nie wiedzą, że może być inaczej. Bo firmy nie zawsze posiadają dział IT. Jak ktoś szuka oszczędności, to najpierwszym miejscem jest IT. Tam możemy najłatwiej znaleźć oszczędność, bo to jest rzecz nienamacalna i najłatwiej tam ściąć koszty, uciąć coś, natomiast i wtedy nie ma tego rozwoju, tak? I użytkownicy czasami jak gdzieś przyjeżdżamy i mówimy, no przecież to, nie wiem, śledzenie listów przewozowych i generowanie od wysyłek listów, dokumentów CMR przewozowych, no to możecie mieć przecież od razu do dokumentów faktury czy do WZ-ki, którą robicie w systemie i automatycznie ją generować, a oni ją wypisują ręcznie, bo nawet nie wiedzieli, że byłaby taka możliwość, bo myśleli, że tego nigdy się nie da, bo przecież druki są cały czas dostępne, a jeżeli ktoś drukuje druki i można je kupić w papierniczym, no to znaczy, że nie ma innej możliwości, a to są też duże firmy, które wypisują to ręcznie, to nie są też małe organizacje. Dopiero my przychodzimy i mówimy, co można zautomatyzować. Naszą rolą nie jest tylko wdrożenie samego systemu, ale zobaczyć, co można scalić do jednego miejsca, a co można byłoby wydzielić. Więc firmy cały czas tak działają i my staramy się im pomóc wybrać najlepszą drogę. Okej, a też często macie sytuacje, gdzie no to na początku wspomniałeś o Excelu, ale że faktycznie korzystają, no nie wiem, z różnych systemów, tak? Że mają system, niech będzie do komunikacji, czy też wysyłania paczek poprzez kuriera, jakiś autorski, tak? Z e-commerce'u korzystają z jakiegoś innego systemu. Właśnie mają osobny system do zarządzania magazynem, nie Excel, ale też jakiś autorski, który można byłoby może śmiało nazwać ERP-em. No i wtedy pojawiacie się wy, chcecie wdrożyć jeden kompleksowy system i widzicie gdzieś opór? Tak, tylko wtedy, kiedy zazwyczaj jest tam po drugiej stronie jakaś osoba, która ten system napisała i uzależniła trochę od siebie firmę. I to jest też problem. O nim chętnie powiem w następnym odcinku, bo mam taki plan. Dobrze. Natomiast no to jest problem uzależnienia. Natomiast to zależy, jak kadra zarządzająca podchodzi do tego problemu, bo wiesz, kiedy wychodzi chęć tej zmiany, kiedy taka osoba nagle się rozchorowała, która tym zarządza, albo no, doszło do jakiegoś nieporozumienia i odchodzi. No i my wtedy zostajemy bez wsparcia i co tu zrobić i szukamy nagle na szybko wdrożenia nowego ERP-a. No nie, wiesz, no nie można wdrożyć szybko systemu ERP, jeżeli to będzie szybko, to będzie źle. No i do tego trzeba podejść procesowo, przemyśleć, jak procesy biznesowe i produkcyjne, logistyczne zachodzą w organizacji i przenieść je na system. Nie można wdrożyć systemu, żeby on działał. Też będzie taka organizacja niezadowolona. Na pewno standaryzacja i korzystanie z jak największej ilości standardowych funkcji jest najlepszym rozwiązaniem z tego względu, że korzystamy z oprogramowania, którym możemy uzyskać wsparcie również od większej ilości osób, a nie autorskiego rozwiązania. Natomiast to wymaga również zmiany często podejścia w tej firmie do procesów, które u nas zachodzą, a nie próby wdrożenia oprogramowania tak, żeby ono się dostosowało do nas w pełni. I to jest największy chyba też, mi się wydaje, problem obecnie przy analizach wdrożeniowych i przy rozmowach handlowych, tak, że próba przeniesienia wszystkiego, co jest na system, zamiast spróbować przemyśleć, mamy system, działa on w taki sposób, no to teraz spróbujmy się do tego dostosować. Teraz mam takie właśnie wdrożenie, podobną analizę robimy, gdzie było wdrożenie jakiegoś tam systemu i gdzie było ono w miarę szyte pod klienta, czy próba była tego stworzenia, natomiast my... Czyli taki duży custom teraz my to teraz przejmujemy troszkę
po innej firmie, no i staramy się, klient również sam do tego też doszedł, że wychodzimy od standardu, czyli analizę wdrożeniową robimy po kolei, wszystko, jak wygląda standard systemu, jak on działa i czy my możemy się do niego dostosować, a jeżeli tak, to ile nas to będzie kosztowało i czy to jest możliwe, tak? No bo im większa standaryzacja, tym jest to tańsze. I tak samo jest w produkcji. Im więcej mamy standardowych produktów, tym musimy mniej przezbrajać maszyny, możemy, nie wiem, zaszyć jakieś automaty, teraz modną sztuczną inteligencję, o której powie na pewno kolega mój, Adam, współzałożyciel. Tak, to kolejny odcinek o AI-u będzie. No i im większa standaryzacja, tym utrzymanie systemu jest tańsze, więc jeżeli ktoś szuka kosztów IT, to bym wyszedł od tego, żeby zrobić jak najwięcej standaryzacji, a jak najmniej cięć na rozwój tego systemu, tak? Bo często widzimy, że cięcie to jest zatrzymanie rozwoju, a nie standaryzacja i to jest problem. No tak, ale to też pewnie pamiętasz czasy, gdzie robiło się odwrotnie, nie? Czyli jak najwięcej customów, bo klient chce tak, uszujemy system pod niego i będzie zadowolony. I czasami to wymaga. Są sytuacje, gdzie nie ma innej możliwości, są specyficzne produkcje, ale każda firma produkcyjna i nie tylko produkcyjna, logistyczna, handlowa, nie zna firmy, która nie dąży do standaryzacji, nie próbuje, nawet jeżeli robi coś pod zamówienie, to próbuje standaryzować technologię produkcji. To dlaczego nie ustandaryzować sobie systemu? Nie mieć tego standardu. I kiedyś tak się robiło, że wszystko musi być pod nas, zero przemyślenia, co my możemy zmienić, tak? A czasami firma ewoluuje również. No i jeżeli firma ewoluuje, sam to też widzę u nas, no to jakieś błędy też się popełnia, tak? I nie można tego przenosić potem na system, no bo system sam z sobie z definicji jest systemem, czyli coś ma usystematyzować, a my próbujemy przenieść jedno coś do drugiego, więc Excele są super. Tak bym chciał to krótko podsumować. Makra są super, VBA też jest super, ale mimo wszystko super pod tym względem, że przyjmie wszystko, tak? Jeżeli nie oprogramujesz sobie komórki, to przyjmie wszystko, tam możesz wpisać co chcesz. Tylko potem ci się to nie zsumuje na przykład. Pokaże ci błąd. I potem musisz tego szukać gdzie. Ale natomiast scalenie różnych systemów logistycznych, produkcyjnych jest jak najbardziej odpowiednie, bo mamy szybko jednolitą informację wszędzie. Natomiast w jakim stopniu to zrobić i jak mocno to zintegrować, to zależy. Tak bym to podsumował. Okej, ale to właśnie, bo też chciałem o to zapytać, czyli jesteście zwolennikami, żeby integrować różne systemy, czy jednak, jeżeli jest to możliwe, mamy standard w jednym systemie, który obejmie całą działalność firmy, to zostać na jednym systemie? Wybrałbym tą drugą opcję. Jeżeli jest to możliwe, to jak najbardziej skorzystałbym z tamtej drugiej opcji, bo też dlatego może nie wyraziłem też tego dobrze w pierwszej części naszej rozmowy, ale chciałem dojść do konkluzji, że jak największy standard oprogramowania jednego, scalonego umożliwia również szybkie podniesienie wersji, szybką migrację. Im więcej customów, tym to podniesienie jest trudniejsze i wtedy niektórzy się decydują na rozdzielenie tego oprogramowania, rozproszyć je, tak, żeby nie uzależniać jednego od drugiego. No i teraz, co jest lepsze u ciebie albo u mnie, czy w innej firmie? Nie wiem. Trzeba to dobrać. Ja jestem zwolennikiem mimo wszystko standaryzacji i jak najmniej customowych rozwiązań. Obecnie na oprogramowaniu, którym my bazujemy w Comarchu, no to oprogramowanie jest dosyć mocno rozwijane i staramy się klientom jak najwięcej pokazać standardów i zmienić ich podejście do tego, aby korzystali w pełni jednego oprogramowania, bo podniesienie wersji wtedy potrafi trwać, nie wiem, jedną noc, jeden dzień, tak, i weekend czasami i przenieść to. A co myślisz o takim podejściu, bo jesteście partnerem jednego z większych dostawców oprogramowania w Polsce. No i ja często z rynku słyszę opinie, akurat nie o waszym dostawcy, ale ogólnie, że duzi dostawcy próbują trochę chyba na siłę swoim klientom wrzucać, żeby korzystać tylko z rozwiązań,
które oni produkują, tak? Czyli jeżeli wy wdrażacie swojego ERP-a od waszego dostawcy, to będziecie rekomendować, nie wiem, system WMS-owy od tego samego dostawcy, a nie powiedzmy jakiś inny randomowy z rynku. Dobrze. To zabrzmi jak reklama. Okej, czas na reklamę. Natomiast jest to dobre rozwiązanie pod tym względem, że Comarch stara się to oprogramowanie, które my dostarczamy, też są różne oprogramowania Comarchu, do mniejszych firm, większych i dużych. Ono jest dosyć elastyczne. Czyli nawet jeżeli bierzemy standard, nie wiem, mówimy na przykład o magazynie, tak, wysokiego składowania, żeby z niego skorzystać, dlatego zalecane jest, ponieważ wymiana danych i synchronizację już masz w standardzie i zabezpieczenie, anulowania dokumentów w jednym systemie, automatycznie widzisz to w drugim. Nikt nie musi tego pisać i zastanawiać się, jak to wygląda, tak? To cały ten przepływ informacji masz w jednym miejscu i próbujemy dostosować wtedy to oprogramowanie już do klienta docelowego, czy konfiguracją, uprawnieniami, jakimiś widokami. Na tyle akurat Comarch nam pozwala elastycznie zmieniać interfejsy, czy ustawiać system, że jesteśmy w stanie wziąć tak naprawdę pełen pakiet, tak? Oprogramowania. Wiadomo, że mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie są jakieś rzeczy niemożliwe, ale to są tylko przypadki bardzo indywidualnych rozwiązań klientów. Nie wiem, najczęściej klienci duzi e-commerce'owi mają jakieś swoje rozwiązania dużych sklepów internetowych, tak? I wtedy zazwyczaj występuje to jakaś integracja systemu ERP z zewnętrznym e-commerce'em, gdzie mamy jeszcze, nie wiem, klient sprzedaje na Amazonie, eBay, sprzedaje w jakimś dużym swoim sklepie internetowym, ma tam jakieś dużo podpiętych automatów, formularzy reklamacji, zwrotów, wszystkiego, są to wtedy dedykowane platformy. Tak, wszystko zależy od skali, od tego, co masz. Wtedy to albo rozpraszamy, albo scalamy do jednego miejsca. To już my staramy się akurat dobrać i doradzić zawsze. I cieszymy się, gdy ktoś nam zaufa. No tak, ale to powinni tak robić, nie? Bo tak jak wspomniałeś gdzieś na początku, że to jednak klient przychodzi do was też i po wiedzę i powinien was traktować jako specjalistów, a nie pan informatyk, proszę wdrożyć i cześć. No właśnie, często wszyscy myślą, że jesteśmy informatykami, bo to takie podejście jak lekarz. No on jest lekarzem, ale dentysta też ci nie wyleczy serca, tak? No tak. Ja informatykiem nie jestem, programistą też bym się nie nazwał, chociaż kolega, mój wspólnik się ze mnie śmieje pod tym względem. Bo czasami nazywam... to już nieważne. Zatrzymam to dla siebie. Jestem, bym powiedział, że konsultantem, tak? Gdy ktoś... To taka już anegdota, gdy ktoś prosi mnie, żebym pomógł wybrać sprzęt z laptopa, bo wie, że przecież ja pracuję cały dzień przy komputerze i pracuję w IT. Ja nie mam pojęcia, czym się różnią te procesory. Ja znam się na bazach danych i na systemach ERP, można tak powiedzieć, tak przynajmniej uważam, skromnie albo nieskromnie, ale nie znam się na komputerach, nie znam się na wielu innych aspektach, tak? A informatykiem się też bym nie nazwał. Ale takie jest podejście jeszcze starszych osób, tak, że jesteś informatykiem, to umiesz przecież wszystko zrobić. Podłączyć drukarkę, podłączyć, nie wiem, mikrofon, wiesz jak to działa. A to już widziałeś przed nagraniem, czy to nie jest takie proste? Nie, ja bym się tego nie podjął. Dobrze, Wojtek Świdurski, to dziękuję ci bardzo i do usłyszenia do następnego odcinka. Cześć.